Gdybym miał się cofnąć 5 lat i powiedzieć sobie cokolwiek, powiedziałbym rób to. Rób to, bo warto, bo to jest coś, co przyniesie ci dużo radości, dużo satysfakcji i coś, co cię wciągnie i pozwoli ci się jeszcze bardziej rozwijać. Rób to. Mieliśmy pewnego rodzaju marzenie, za którym bardzo chcieliśmy podążyć i podążyliśmy. Chcieliśmy zbudować międzynarodową spółkę, chcieliśmy zbudować brand, który jest rozpoznawalny na całym świecie i chcieliśmy widzieć swoje produkty z największymi gwiazdami na największych scenach i największych show telewizyjnych. U podstaw sukcesu Portmana stoją dwie rzeczy i dwie osoby. Pierwsza osoba to realizator oświetlenia, który zauważył, że coś takiego jest potrzebne, mało tego potrafił wymyślić co, oraz osoba, która zajęła się tą stroną czysto handlową całego przedsięwzięcia, która zauważyła potencjał, który jest w tym produkcie, który pozwoli na to, żeby produkt stał się światowym. Moja historia zaczęła się jeszcze w technikum, kiedy jeden z nauczycieli zaproponował mi pracę w firmie eventowej w Olsztynie. Zacząłem od bardzo prozaicznych rzeczy, jak każdy zaczyna w tej branży, czyli od noszenia przewodów i case'ów i zamiatania po starszych kolegach, którzy wiedzieli, o co chodzi w branży. Niemniej dosyć szybko zorientowałem się, że to jest niesamowita branża, że to jest unikatowa praca. Praca na scenie jest uzależniająca, praca na scenie jest nałogiem i bardzo ciężko z niego wyjść, ale jest dobrym nałogiem, dlatego że nie niszczy nas, a wręcz rozwija. Pomaga rozwijać swoją kreatywność, pomaga rozwijać swoją osobowość, dlatego że na scenie cały czas spotykamy się z innymi ludźmi, cały czas spotykamy się z innymi problemami i to naprawdę pozwala nam się rozwijać. Jest to też praca bardzo niestandardowa, bo nie ma wyznaczonych godzin pracy, od poniedziałku do piątku chodzimy sobie na 8 godzin do biura, jest wszystko do zaplanowania, jakieś urlopy. Natomiast na scenie jest to bardzo nieregularna praca, bardzo nieregularne godziny pracy. Wyjeżdżając w trasę znika się z domu często nawet na 2-3 tygodnie. Czasem wraca się na jeden dzień wyprać ciuchy albo wymienić walizkę i jedzie się dalej. Scena stała się moim całym życiem i ja wrastałem w nią coraz bardziej, a ona coraz bardziej wrastała we mnie. W pewnym momencie naprawdę już nie wyobrażałem sobie życia bez sceny, zresztą do dzisiaj tak jest. Nie wyobrażam sobie żyć w jakimkolwiek innym świecie niż świat sceny. Ja jestem kompletnie z innej bajki. Zawsze gdzieś za mną chodził taki duch przedsiębiorczości i robienia własnych biznesów, tak to nazwijmy. Pierwszą pracę zacząłem w takiej spółce technologicznej u operatora telekomunikacyjnego telefonii VoIP. Ta spółka bardzo szybko rosła. Ja dołączałem do tej spółki jeszcze na studiach jako bodajże 10-12 pracownik, a po 2-3 latach ta spółka miała już 100 osób. No i ciekawe było to, że można było tam się zajmować bardzo różnymi rzeczami, dotykać różnych obszarów w przedsiębiorstwie, mieć wpływ na te różne obszary i to była bardzo duża lekcja do tego, żeby w końcu wyjść i samemu założyć działalność. I tutaj z innym moim wspólnikiem, Michałem, robiliśmy przeróżne tematy. A to mieliśmy sklep ze słuchawkami, byliśmy dystrybutorem czarnej wody mineralnej, sprzedawaliśmy buty pięciopalczaste, bardzo dużo różnych takich biznesowych tematów. Natomiast w którymś momencie przyszedł czas na to, żeby skończyć z etatem i tutaj otworzyliśmy Software House, bo to było bardzo bliskie temu, co robiliśmy wcześniej w tej technologicznej spółce. Rozumieliśmy IT, rozumieliśmy tę branżę. Ja zajmowałem się raz, że zarządzaniem projektami, a dwa, troszkę wymyślaniem nowych produktów. Doszliśmy do wniosku, że możemy scenie dać coś więcej niż tylko i wyłącznie nasze realizacje i nasze pomysły układu świateł. Doszliśmy do wniosku, że jest na scenie luka, której nikt tak naprawdę za bardzo się nie stara wypełnić. Były jakieś pojedyncze urządzenia, które
można by nazwać dekoracyjnymi, ale były one dosyć mocno eksploatowane przez wszystkich i po prostu były już opatrzone. Na scenie wszystko, co jest opatrzone, nie jest mile widziane. Każdy realizator chce mieć na każdym koncercie coś zaskakującego. Coś, co sprawi, że ludzie zapamiętają ten koncert wizualnie i powiedzą, tak, oświetlenie było na super fajnym poziomie. I stąd wziął się pomysł na stworzenie urządzenia dekoracyjnego. Cała branża, a tak naprawdę większość branży dążyła wtedy do zrobienia szybszej głowy, mocniejszej głowy, dodania następnego go, bo trwał wtedy taki wyścig tak naprawdę mocno technologiczny. I wielu producentów, wydaje mi się, zapomniało o tym, że na scenie oprócz technologii jest jeszcze właśnie ta część artystyczna. Coś, co sprawia, że właśnie ludzie zapamiętają koncert, że tak naprawdę światło ma oddawać emocje muzyki dodatkowo, jeszcze je podkreślać. I my poszliśmy tą drogą. Poszliśmy drogą stworzenia czegoś pięknego, a nie technologicznego. Pierwszy prototyp zajął nam około 2 lat. Stworzenie pierwszego prototypu zajęło nam około 2 lat, dlatego że na początku oczywiście nie było na to czasu, pieniędzy. Poza pasją i zajawką tak naprawdę nie było nic więcej. Spotykaliśmy się regularnie, szukaliśmy odpowiednich kształtów, szukaliśmy odpowiednich układów. Próbowaliśmy znaleźć coś z jednej strony uniwersalnego, ale z drugiej strony też na tyle unikatowego, żeby spodobało się to innym ludziom. W ten sposób dotarliśmy do kształtu, który dzisiaj chyba zna cały świat, czyli 6 kątów ułożonych w pierścień z jednym pikselem wewnątrz. I wtedy, kiedy już mieliśmy ten pierwszy prototyp, wiedzieliśmy, że to jest świetne urządzenie. Byliśmy przekonani, że nie tylko nam będzie się podobało, ale też innym realizatorom. W związku z tym, że zajmowałem się tymi różnymi rzeczami wcześniej, to gdzieś tam na swoich błędach się iluś rzeczy nauczyłem i wydaje mi się, że wiedziałem, jak to poukładać, żeby to mogło ruszyć. No i tak żeśmy sobie pracowali przez kilka miesięcy razem. Zarejestrowaliśmy wzór przemysłowy, no i przygotowaliśmy do tego, żeby uruchomić spółkę. Natomiast w ramach tej pracy, w trakcie tej pracy projekt tak bardzo mi się spodobał, że uznałem, że wchodzę do niego na 100%. I tutaj znowu powinniśmy wrócić do czasów, w których tworzyliśmy to urządzenie, pierwszą P1. I wrócić trochę do tego technologicznego wyścigu, w którym brali udział praktycznie wszyscy producenci. Gdzieś po drodze zapomniano o tym, że światło właśnie może być piękne, że światło samo w sobie, nie mówię już o oprawie, czy o źródle LEDowym, czy o obudowie, o czymkolwiek. Światło samo w sobie może być piękne. W związku z tym, że wszyscy producenci zaczęli rozwijać technologię LED, w głowach zaczęły się pojawiać źródła LEDowe, w stroboskopach zaczęły się pojawiać źródła LEDowe, w parach zaczęły się pojawiać źródła LEDowe, które oczywiście zrewolucjonizowały rynek i pozwoliły na ograniczenie poboru energii przy zachowaniu tej samej jasności. Później źródła LEDowe pozwoliły na osiąganie większych jasności niż przy źródłach konwencjonalnych byłoby to w ogóle możliwe. Natomiast źródła LEDowe straciły naturalność. Źródła LEDowe były wtedy z źródłami klasycznie cyfrowymi, były cyfrowe w odbiorze i to było widać. To były źródła zero-jedynkowe, natomiast halogen jest bardzo naturalny. Halogen jest naturalnym światłem, ma bardzo zbliżone zachowanie do Słońca, które im jest jaśniejsze, tym temperatura barwowa jest wyższa, natomiast bliżej zachodu temperatura barwowa zaczyna spadać. Podobnie działa halogen. Halogenu nie da się zgasić zero-jedynkowo. Halogen ma swój naturalny czas wygasania, który też jest piękny i który nadaje charakteru. I my też widzieliśmy to, że LEDy w pewnym kontekście, w pewnym sensie można by nazwać bezdusznymi źródłami, natomiast halogen miał swoją duszę, miał coś takiego, co go odróżniało od tych źródeł LEDowych. I naprawdę stawiając piękne źródło halogenowe przy niebieskim źródle LEDowym, widać potężny kontrast, ale też z drugiej strony te źródła się ze sobą uzupełniają. Więc na scenie było miejsce zarówno dla źródeł halogenowych, jak i LEDowych. Mimo tego, że halogen był już starą technologią, przestarzałą, kiedy my zaczęliśmy nad nią pracować, kiedy zaczęliśmy ją wykorzystywać w zasadzie, to na scenie brakowało właśnie takiego urządzenia, które miałoby jeszcze duszę starych czasów oświetleniowych, kiedy koncerty grane były tylko i wyłącznie przy użyciu parów. Nie było żadnych ruchomości, nie było żadnych stroboskopów. Pierwsze koncerty były
grane tylko na parach i ludzie tęsknią za takim źródłem. Dzisiaj oczywiście technologia poszła do przodu na tyle, że jesteśmy w stanie zaemulować zachowanie halogena w źródłach LEDowych. Natomiast wtedy nie było takiej możliwości, żeby wiernie i z przyjemnością dla oka odtworzyć zachowanie halogenu. Próbowaliśmy szukać inspiracji w każdym możliwym obszarze powiązanym z oświetleniem. Wszystko, zaczynając od świetlówek na halach sportowych, przez oświetlenie uliczne, przez oświetlenie w samochodach, lampy samochodowe, przez oświetlenie chirurgiczne, medyczne, aż po jakieś klasyczne takie żyrandole domowe. Próbowaliśmy bardzo różne kształty. Próbowaliśmy naprawdę rysować kółka, trójkąty, kwadraty. Wiele kształtów próbowaliśmy później wycinać z pleksy, układać to w puszki, zaginać. Ze wszystkich prób, które podjęliśmy i ze wszystkich wizualnych rzeczy, które nam wyszły wtedy, sześciokąty były najbardziej odpowiednie, najbardziej atrakcyjne według nas dla oka. A w dodatku jeszcze ta decyzja nasza zbiegła się zupełnie przypadkowo, nie mieliśmy o tym wcześniej pojęcia, z bardzo rosnącą popularnością sześciokątu w designie wnętrzarskim. Pierwszy prototyp miał bardzo niedociągniętą i niedopracowaną elektronikę. Zdarzało się, że w trakcie transportu elektronika się psuła, niszczyły się guziki, niszczyły się wyświetlacze, była mocno niedopracowana pod względem jeszcze technicznym i mechanicznym. Ale jeśli chodzi o funkcjonalność, była praktycznie taka sama jak funkcjonalność finalnego modelu. Oczywiście mówimy o pierwszym prototypie, który miał obudowę i w środku miał halogeny, bo pierwszy prototyp taki, który świecił, był zbudowany z plexiglasu, z czarnego błyszczącego plexiglasu, a wewnątrz miał po prostu wklejone najtańsze paski LEDowe, które były dostępne w internecie. I jej funkcjonalność tego akurat prototypu polegała na wkładaniu wtyczki w gniazdko i zapalaniu i gaszeniu. Niemniej naprawdę już na tym etapie urządzenie robiło wrażenie. Było widać w nim potencjał. Wiadomo, że jeszcze bardzo dużo pracy nas potem czekało. Cała konstrukcja mechaniczna, opracowanie elektroniki, projektu, badania, ale wtedy wiedzieliśmy, że to jest to. Kiedy założyliśmy spółkę, to szukaliśmy miejsca dla siebie i naturalnym takim miejscem do rozwoju startupu zwykle są takie parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości. I na początku byliśmy rzeczywiście na ulicy Lęborskiej w Starterze w Gdańsku, ale potem przenieśliśmy się ze wszystkim, bo potrzebowaliśmy więcej troszkę przestrzeni. W związku z tym wylądowaliśmy tutaj w Gdyni w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Przed wrześniem 2016 roku odpowiedzialny za część biznesową, za sprzedaż, za marketing, podszedłem do tematu tak bardzo książkowo, a mianowicie miałem przygotowanego CRM-a, listę potencjalnych klientów, odbiorców, do których trzeba się odezwać, którym trzeba zrobić prezentację. No i w ten sposób miało się to wszystko potoczyć. Natomiast sytuacja była kompletnie odwrotna, a mianowicie wystarczyło, że upubliczniliśmy ten nasz pierwszy film promocyjny pierwszej lampy. W ciągu tygodnia bodajże mieliśmy ponad 250 000 wyświetleń tego filmu na Facebooku. W takim stanie, jaki jest teraz Facebook, jest to liczba nieosiągalna bez bardzo dużego budżetu na marketing. I zaczęły się pojawiać maile, telefony dwojakiego typu. Pierwszy typ to był taki, że podmioty chciały zostać naszymi dystrybutorami, a drugi był taki, że chcieli ludzie kupić. One były z nastawieniem chcę, tu i teraz, dawaj. No i wtedy to był nasz pierwszy problem, z którym musieliśmy się sobie poradzić, a mianowicie musieliśmy bardzo szybko uruchomić produkcję i to w większej skali niż byliśmy przygotowani na to. Miesiąc po otwarciu spółki już zaczęliśmy realizować pierwsze zamówienia. Pierwsze zamówienia były realizowane do krajów Beneluxu, później Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Polska. Wybór dystrybutorów też był ciekawy.
Bo to było trudne pytanie, jakiego dystrybutora powinniśmy wybrać. Warunek, który ja sobie postawiłem, że dystrybutor musi spełniać, to był taki, że jemu musi się chcieć. Na początku w ogóle wybieraliśmy z dystrybutorów, którzy się do nas odezwali, a nie do których my się odzywaliśmy, potencjalnych dystrybutorów. I tak naprawdę do tej pory trzymamy się tej zasady, bo ci, którzy się do nas odezwali, wydaje się, że robią więcej. I pierwszy dystrybutor to był Fairlight z Holandii i on obsługuje do dnia dzisiejszego kraje Beneluxu i zawsze jest w pierwszej piątce najlepszych dystrybutorów. Natomiast z krajów Beneluxu bodajże mieliśmy 5 kontaktów w ciągu 2 tygodni od firm, które chciały zostać dystrybutorami. No i tutaj mamy taką zabawną historię, a mianowicie do 2 się wybraliśmy w podróż samochodem do Belgii i potem do Holandii, żeby ich odwiedzić. Oni akurat się tak złożyło, że na początku października mieli dni otwarte, Open Dagen, to taki ichni Oktoberfest. No i przekonali nas tym, że tam będzie dużo piwa i będzie fajna kolacja, warto przyjechać i zaprezentować swój produkt. No to długo się nie zastanawialiśmy i stwierdziliśmy, że mają fajne marki już w portfolio, no to zostają naszym dystrybutorem, zobaczymy, jakiś pierwszy krok trzeba postawić. Inna historia jest związana ze Stanami Zjednoczonymi, a mianowicie dystrybutor najpierw się spotkał z Łukaszem, bodajże jeszcze we wrześniu. Łukasz był w trasie z zespołem w Stanach i on specjalnie poleciał do Nowego Jorku się spotkać z Łukaszem. A druga rzecz była taka, że odbywały się w październiku, w połowie października targi w Las Vegas i ten dystrybutor powiedział, że mają tam stoisko i czy chcemy uczestniczyć w tych targach. No dla nas to było duże wyzwanie, bo mamy gdzieś połowę września, za miesiąc są targi, a my chociażby nie mamy paszportów, wiz zrobionych, biletów kupionych. No ale długo się nie zastanawialiśmy, 2-3 dni minęły, kupiliśmy bilety, pojechaliśmy, umówiliśmy się na wizytę w ambasadzie, zrobiliśmy wizy dosłownie just in time i tak się znaleźliśmy w Las Vegas na targach naszych pierwszych wtedy. Moment, w którym zajęliśmy się dystrybucją Portmana, był w sumie dość zaskakujący. Ponieważ jak Portman pokazał się na polskim rynku, wcale nie sądziliśmy, że będzie poszukiwał dystrybutora w Polsce. Bardzo często jest w ten sposób z rozmaitymi markami, że na swoich rdzennych rynkach nie tworzą dystrybucji. Porozumieliśmy się z Dominikiem w sprawie dystrybucji na targach w Las Vegas. Musieliśmy się spotkać po drugiej stronie ziemskiego globu, żeby tam dojść do wniosku, że to jest sens, żeby Portman miał również dystrybutora w Polsce, żeby tego nie robili sami. To wszystko się działo w 2016 roku, w tych pierwszych 2-3 miesiącach, które były naprawdę szokująco dynamiczne jak na tamten czas. Powodem, dla którego postanowiliśmy zająć się firmą Portman na polskim rynku, jest to, że po prostu uznaliśmy, że to jest świetny produkt. Idealnie uzupełnia nasze portfolio produktów, które, jak doskonale wiesz, mamy bardzo szerokie. I brakowało nam czegoś takiego, zwłaszcza na tym etapie, kiedy w całej technologii oświetleniowej, szczególnie tej technologii scenicznej, coraz bardziej popularne zaczęły się robić urządzenia budujące ładnie tło, dedykowane do tego. To, co udało się Portmanowi zrobić, wypromować taką modę na oprawę w stylu vintage. Tego nam brakowało po prostu, a jak okazało się, że jest fantastyczny produkt, fantastyczny producent i do tego jeszcze pochodzący z Polski, to nie było wyboru. Były takie domniemania, że my będziemy artystą jednego utworu. Że zrobiliśmy super fajne urządzenie, młode pokolenie z Trójmiasta, cały świat się zachwycił i to jest tyle. I że tyle będzie o nas słychać. Natychmiast po premierze P1 Retro Lamp zaczęliśmy pracę nad następnymi modelami i zaczęliśmy koncepcyjnie myśleć, w którą stronę powinniśmy pójść i co jeszcze więcej możemy dać światu, żeby nie być nudni, żeby nie powtarzać naszej poprzedniej piosenki, ale też żeby być na tyle blisko tej naszej stylistyki, żebyśmy byli rozpoznawalni jako to, że to jest Portman. Następnym urządzeniem było P2. I bardzo szybko okazało się, że P2 nie to, że jest tak samo popularna jak P1, ale przekracza swoją popularnością P1. Doszło do momentu, w którym sprzedawaliśmy dużo więcej P2
To też wynika oczywiście z faktu, że P2 jest jeszcze bardziej kreatywnym urządzeniem, dlatego że pozwala się zastosować w większej ilości designów. Po premierze P2 wciąż pracowaliśmy nad następnym urządzeniem. Pracę rozpoczęliśmy od pojedynczego piksela z P1. To miało być następne urządzenie. Jednak po testach, rozmowach z wieloma klientami, z dystrybutorami i z ludźmi z branży stwierdziliśmy, że to nie ma sensu. Było zbyt dużo problemów, zbyt dużo niewiadomych, zbyt dużo zagrożeń idących stąd, że zrobilibyśmy po prostu pojedynczy mały pikselek. Ale chcieliśmy mieć małe urządzenie. Chcieliśmy mieć urządzenie mniejsze, takie, które zmieściłoby się do mniejszych klubów, takie, które by się zmieściło na mniejsze sceny, może nawet do jakichś mniejszych barów i w ten sposób doszliśmy do P3, która była mniejsza, która była mimo wszystko jednak w naszym stylu, ale nie był to pojedynczy mały pikselek, który był problematyczny po prostu. Cały czas równolegle pracowaliśmy nad źródłami LEDowymi. Tylko tak jak wspomniałem wcześniej, chcieliśmy, żeby te źródła miały duszę, żeby one emulowały halogen tak blisko, jak się tylko da. Udało nam się to zrobić dopiero w przypadku P1 Mini. Dlaczego P1 Mini? Dlatego, że mieliśmy z rynku bardzo dużo zapytań na temat źródeł LEDowych. Mieliśmy z rynku bardzo dużo zapytań na temat słabszych urządzeń, które nie pobierają tyle prądu, które są trochę mniejsze, które można wykorzystać w starych instalacjach, w bardzo małych barach na przykład, w bardzo małych salkach koncertowych, gdzie nie ma po prostu warunków do tego, żeby zasilić nawet chociażby P3. Nasze lampy można wykorzystywać dosłownie tam, gdzie pozwoli Ci Twoja wyobraźnia. Dostarczają tak naprawdę designerom kreatywności. To są lampy, które jeszcze podkręcają dodatkowo designerów do tego, żeby zmieniać swój design. W trakcie naszej historii było kilka showów telewizyjnych, które były całe show telewizyjne było zaprojektowane pod sześciokąty po to, żeby użyć naszych lamp. Było wiele koncertów, w których nasze lampy grały główną rolę, pierwsze skrzypce. Na przykład jedno z największych i najpiękniejszych widowisk, jakie się odbyły, to koncert Trasa cała Mumford & Sons, gdzie P2 stworzyły tak niesamowity klimat, tak niepowtarzalne obrazy, że naprawdę cały świat, który miał do czynienia z tym koncertem, mówił, że to są świetne lampy, które zostały wykorzystane w świetnym miejscu i przez świetnego realizatora. Zarówno koncerty jazzowe są odpowiednie dla naszych urządzeń, dlatego że mają piękną, ciepłą barwę, można je bardzo delikatnie zapalić, tworząc niesamowity klimat, jak i koncerty rockowe, heavy metalowe, w których nasze lampy mogą służyć jako blindery, bardzo rozbudowane z oddzielnymi kanałami, ale również muzyka elektroniczna, gdzie P2 potrafią zbudować kształt tak nieoczywisty i tak przyciągający wzrok, że odbiór ludzi jest bardzo pozytywny takich koncertów. Mieliśmy naprawdę bardzo dużo ciekawych przygód już muzycznych z naszymi lampami, jak wspomniani Mumford & Sons, jak The Prodigy, jak Slayer, jak eventy w Stanach Zjednoczonych, poczynając od Eda Sheerana przez Miley Cyrus, gdzie to też jest dosyć duża rozbieżność i publiczna, i muzyczna. Showy telewizyjne, tak jak wspomniałem, kameralne koncerty, studia radiowe, naprawdę można wymieniać i wymieniać. Tak naprawdę wyobraźnia jest granicą tego, gdzie można zastosować nasze urządzenia. Najbardziej wyjątkową rzeczą w oprawach Portmana jest to, że to jest oprawa, która pokazała się we właściwym momencie na rynku. Akurat w tym momencie, w którym rynek był już troszeczkę znużony takim klasycznym podejściem do oświetlenia, klasycznym budowaniem scenografii i w tym momencie Portman wstrzelił się idealnie ze swoją oprawą i zresztą czas pokazał, że to jest to, co dokładnie było potrzebne scenografom i oświetleniowcom, żeby wypełnić obrazek w kamerze czy też na estradzie. Łukasz przeniósł to, co wszyscy realizatorzy robili w domu, do szerszej publiki. Czyli te takie elementy scenograficzne wszyscy robili na potrzeby własnych zespołów. Portman wyszedł z tym szerzej, czyli tak jakby tą ideę po prostu robienia czegoś w garażu, do czego my byliśmy tak naprawdę poniekąd zmuszani przez rynek, bo no nie było tego typu urządzeń, wyniósł szerzej i myślę, że to był ten punkt. Bardzo poświęciliśmy się designowi, bardzo dużo uwagi przykładamy do designu naszych urządzeń, bardzo dużo serca wkładamy w to, żeby
każdy szczegół tych urządzeń był perfekcyjnie dopracowany pod względem wizualnym. I to jest największa różnica między nami a potężnymi firmami, które aktualnie obejmują większość rynku. Wciąż trwa wyścig technologiczny, wciąż trwa tak zwany wyścig zbrojeń. Mamy już na rynku pierwszą głowę w 100% laserową. Wciąż producenci są na maksa skupieni na tym, żeby rozwijać tą technologiczną część swoich urządzeń. Natomiast cały czas gdzieś tam kuleje albo po prostu może nie jest atrakcyjny obszar rynku urządzeń dekoracyjnych, urządzeń, które są po prostu duże i piękne. I to jest nasz największy odróżnik. My nie idziemy w stronę technologii, my się nie skupiamy, nie poświęcamy czasu w 100% na technologię. Oczywiście ona też jest bardzo ważna w naszych urządzeniach i w procesie R&D też jest sporo czasu poświęconego na technologię, ale więcej czasu poświęcamy zdecydowanie na design i na to, żeby te urządzenia wyglądały tak atrakcyjnie, jak się tylko da. Doceniłem Portmana, gdy przyszło mi się mierzyć z realizacją w głównej mierze online. Nie wyobrażam sobie tego obrazka bez Portmana, bez tych kształtów, ponieważ mają bardzo fajny design, który pozwala na wypełnienie przestrzeni równie dobrze, nie używając też samego źródła światła, czyli nawet jeżeli ta lampa, ona sobie gdzieś tam stoi, to ona wygląda, ona robi scenografię. W momencie, w którym mamy nawet duże skupisko lamp i postawimy Portmana, nagle ta lampa mimowolnie staje się takim elementem jednocześnie dekoracyjnym, jak i elementem, który przewodzi w tych wszystkich aranżacjach. Jeśli chodzi o oświetlenie na salach weselnych, no jest tego cały multum. Pojawiają się głowice ruchome, są osoby, które operują różnymi kolorami na tych salach. Ja najczęściej trafiam na sale rustykalne, na sale boho, na sale industrialne. Są to specyficzne sale, których to piękno trzeba oddać jak najbardziej pierwotnie one zostały stworzone, że tak powiem, zbudowane. No i najpiękniej działa to wtedy, kiedy zamiast używania kolorów wchodzi właśnie ten piękny portmanowy żarnik. Ten klimat, który wychodzi z tych lamp, jest jak najbardziej bajeczny. Wygląd ludzi, ich twarze, sukienka pani młodej są w naturalnych barwach. Zdjęcia to jedno, ale to jak wygląda to na żywo, to petarda. Każdy przekaz muzyczny można wzmocnić właśnie światłem. Jak dla mnie słyszę, że mam zrobić coś z klimatem, to od razu wjeżdżają mi po prostu retro od Portmana do głowy w różnej konfiguracji i to po prostu robi robotę. Mi, żeby oświetlić nawet najbardziej wymagający parkiet, największą salę, wystarczą w zasadzie 2 lampy P1 Retro. Pięknie wtapiają się w klimat, można je na wiele sposobów programować, żeby wtedy, kiedy miały być one bardzo delikatne i klimatyczne, no to takie będą, a wtedy, kiedy jest ogień na parkiecie, no to one też dają ogień. Nasza firma w tym momencie jest podzielona między sprzedaż i marketing, który jest jedną działką. Drugą działką jest R&D, które tak naprawdę jest potężnym pochłaniaczem czasu i można tam przepalić tysiące godzin, cały czas ulepszając jakieś rzeczy albo znajdując lepsze rozwiązania istniejące na rynku. I trzeci dział, który mamy, to jest serwis i magazyn. Wszystkie produkty Portman produkowane są w Polsce, a drugim naszym założeniem od jakichś 2 lat jest to, żeby kumulować produkcję różnych komponentów jak najbliżej tutaj miejsca, w którym jesteśmy. Po to, żeby niwelować łańcuchy dostaw, żeby je skracać, żeby niwelować te puste przebiegi ciężarówkami i wożenie komponentów z jednego miejsca na drugie. W związku z tym wszystko jest produkowane gdzieś w okolicach Trójmiasta, u różnych podwykonawców. Wewnątrz firmy projektujemy urządzenie od 0 do 100%. Oznacza to, że zaczynamy od szkiców, później robimy jakieś pierwsze prototypy z różnych materiałów, później zaczynamy tworzyć dokumentację techniczną i zastanawiać się nad rozwiązaniami mechanicznymi. Później już tworzymy dokumentację, tworzymy prototyp z prawdziwego zdarzenia, poprawiamy go, tworzymy, oznacza, że przygotowujemy dokumentację i zamawiamy poszczególne części u podwykonawców. Niemniej składamy prototypy już u siebie wewnętrznie, zbierając części z całego rynku, różne elementy. Po poprawkach prototypu najczęściej robimy następne prototypy,
Znowu sprawdzamy, czy wszystko działa, znowu poprawiamy. Trzecie prototypy to już zazwyczaj są takie, które możemy pokazać światu i które najczęściej jeżdżą już na targi. Oczywiście to nie są jeszcze finalne urządzenia, trochę tam trzeba pozmieniać, niemniej są to już w miarę finalne wersje urządzeń. W Portmanie opracowujemy całą technologię produkcji, czyli jakie powinny zostać użyte narzędzia, jak w ogóle powinien wyglądać proces produkcyjny, jak powinien wyglądać montaż. Robimy dokumentację, jak przeprowadzać montaż, w jaki sposób, jakich używać śrubek. Do tego stopnia definiujemy wszystko my. Następnie my definiujemy, jak powinien przebiegać proces kontroli jakości. Ten proces, który jest wcześniej, czyli proces R&D, wymyślania konceptu, rysowania w kółko wzorów, modelowania 3D, oglądania jak lampy razem ze sobą będą wyglądały, wymyślania funkcjonalności, myślenia o tym, żeby technicy łatwo mogli używać tego produktu na scenie. To jest rzecz, która najwięcej kosztuje. Później dochodzi do tego rejestracja wzorów. Ona też kosztuje w każdym kraju osobno. No a później jest wielka praca związana z tym, że trzeba ten produkt zrobić popularnym. Bo tak naprawdę, gdyby ten produkt nie był popularny, to byśmy nie byli w takim miejscu, jakim jesteśmy. Niektórzy myślą, że wygięcie blaszek to jest tak naprawdę koniec pracy i reszta pójdzie sama. Ta inwestycja na początku w produkt to tak naprawdę jest największy koszt tego, co trzeba wykonać. Mamy w firmie bardzo dużo nierealnych pomysłów, zaczynając od tego, że siadając do rysowania lampy, chcemy, żeby kosztowała naszych klientów 5 zł, żeby była najmocniejszym i najpiękniejszym urządzeniem na rynku i jeszcze, żeby jej jakość była po prostu niedościgniona. I z tego całego pięknego, idealnego obrazu musimy później obcinać kolejne konary i z jakiegoś cudownego drzewa zostaje pień, który jest prawdziwy i można z tego pnia budować domy i meble i co tylko się sobie zapragnie. Praktycznie każdy projekt zaczyna się od jakichś zupełnie odjechanych wizji. Naprawdę w brainstormach już stworzyliśmy lampy, które łączą się ze sobą magnetycznie i są od siebie cały czas odsunięte, a siłę magnetyczną można kontrolować za pomocą elektromagnesów. Układaliśmy lampy, które świeciły w 3D magicznie tak, że zawsze świeciły w tą stronę, w którą trzeba. Oczywiście są jakieś drogi do dojścia do zaimplementowania takich pomysłów, natomiast byłyby tak skomplikowane dla użytkowników i tak drogie w produkcji, że nie miałoby to zupełnie żadnego sensu. W trakcie naszych sesji brainstormowych naprawdę potrafimy odpłynąć daleko od tego, co później finalnie ląduje w naszym portfolio. Podróbki naszych produktów pojawiły się dosyć szybko i jest to rzeczywiście pewnego rodzaju bolączka, no bo są to podróbki robione w Chinach, są robione z gorszych materiałów. Na przykład nasze lampy są produkowane z aluminium w całości. Dzięki temu mają taką wagę, że jedna osoba jest swobodnie takim produktem operować na scenie. Nawet go podnieść, zawiesić łatwo. Chińczycy natomiast używają zwykłej, taniej stali. Ona najczęściej jest banalnie poskręcana, niepospawana, czyli te łączenia nie są takie, jakie być powinny. No są też produkty, które naśladują nasze lampy, to znaczy, że ktoś sobie wymyślił, że zmieni sześciokąt na ośmiokąt albo sześciokąt na koło i uważa, że to jest inny produkt. Chcemy, żeby nasze produkty były po pierwsze trwałe, na lata, ale też, żeby później, jak się skończą, bo kiedyś wiadomo, że się skończą, żeby dało się je łatwo przetworzyć. No a wiadomo, że aluminium jest tak zwanym zielonym metalem, dlatego też mamy podwykonawców gdzieś blisko Trójmiasta, dlatego to aluminium i dlatego zawsze kombinujemy coś z opakowaniami, żeby ich było jak najmniej i żeby nie było tam zbędnych wypełniaczy, a jeżeli da się je zastąpić kartonem, tekturą falistą, no to idziemy w tym kierunku. Wiadomo, że najbardziej przełomowymi wydarzeniami zawsze są momenty, w których prezentujemy nowe urządzenia. Dlatego, że wtedy
nasze wyobrażenia, nasze pomysły, nasza praca zostaje skonfrontowana z rzeczywistością, z twardą rzeczywistością i z tym, co ludzie o tym pomyślą. Czy będzie się podobało, to jest też zawsze moment bardzo stresujący dla nas. Nigdy nie mamy pewności, czy urządzenie, które akurat zrobimy, zgarnie pozytywne recenzje i zostanie polubiane przez realizatorów, czy raczej zostanie gdzieś tam odsunięte na bok. Więc każda z premier urządzeń była bardzo ważna dla nas. Moment, w którym Portmany w 2016 roku pojawiły się na Grammy Awards, był bardzo zaskakujący i niesamowity, dlatego że nikt nie wiedział o tym, że to się stanie. Nasz dystrybutor sprzedał te urządzenia, ale nie wiedział, do czego zostaną użyte. I od samego rana zaczęły się telefony z gratulacjami. Ja zostałem obudzony telefonem od znajomego, który mówił, no świetnie, ale wam poszło, w ogóle jak to zrobiliście? A ja mówię, ale o co chodzi? No okazało się, że P1 Retro wystąpiła w Grammy u boku Eda Sheerana i znowu popchnęła realizatora, designera, który tworzył show, do tego, żeby podporządkować całe show lampie. Dlatego, że oprócz lamp, które stały na scenie, były też wyświetlane animacje, które zostały wcześniej nagrane, naszych lamp na telewizorach z tyłu i na telebimach. Później były takie ciekawe wydarzenia, kolejne targi, kolejne premiery nowych produktów, kolejni dystrybutorzy i kolejne rekordy, ile najwięcej lamp w jednym miejscu. Pierwsze to był festiwal Matapalos w 2017 w Niemczech. 63 lamp bodajże użyli. Później pobili to Francuzi rok później. 99 lamp na jednej scenie. A w zeszłym roku najwięcej lamp zrobili Chińczycy. Do jednego klubu, do instalacji użyli ponad 200 naszych lamp. Zarówno swoją obecnością na największych imprezach targowych, jak i swoją naprawdę dynamiczną i bardzo fajną obecnością w mediach społecznościowych, firma Portman akurat w moim przekonaniu doskonale się odnajduje na tym rynku. I to nie tylko odnajduje się na tym rynku, ale przede wszystkim odnajduje się na tym rynku w tych czasach. Imprezy targowe stają się coraz częściej miejscem spotkań towarzyskich osób z branży, a nowych klientów i nowych rozwiązań poszukujemy już w tej chwili. Wszystko to przeniosło się do mediów społecznościowych, na kanały YouTube'owe i tak dalej, zresztą czego nasze spotkanie jest najlepszym dowodem. I tu wydaje mi się, że firma Portman doskonale sobie radzi w tych mediach. Bardzo często mamy bezpośredni kontakt z klientami, a czasami nawet nie klientami, tylko realizatorami, którzy chcieliby używać naszych urządzeń. Mamy bardzo dobry kontakt z dystrybutorami. Nasi dystrybutorzy z kolei są bardzo blisko z danymi rynkami, ze swoimi rynkami, więc oni mają bardzo bliski, bezpośredni kontakt z dużą grupą klientów i w ten sposób udaje nam się znaleźć jakieś drogi do tego, żeby otrzymywać ten feedback i żeby wykorzystywać go przy tworzeniu następnych urządzeń albo ulepszaniu aktualnych urządzeń. Mamy taką, nie mogę to nazwać zasadę, ale mamy taką procedurę, w której jak już mamy gotowe urządzenie i chcemy je pokazać rynkowi, najpierw konsultujemy to z dystrybutorami, rozmawiamy z nimi na temat potencjalnych problemów, czy może jeszcze coś można dodać, a może coś ująć. I często zdarza się, że po pierwszych targach jeszcze coś tam w urządzeniach poprawiamy przed sprzedażą, bo targi też są taką skarbnicą wiedzy na temat klientów. Targi to jest miejsce, gdzie my się spotykamy z nimi bezpośrednio, z ludźmi, którzy posiadają nasze urządzenia, z ludźmi, którzy je kupują i to są często targi międzynarodowe, to zawsze są targi międzynarodowe, więc spotykamy się praktycznie z całym przekrojem świata, od Azji aż po Stany Zjednoczone. Kiedy wybieramy dystrybutora, to zawsze wybieramy takiego, który ma bardzo silne doświadczenie i jest zakorzeniony na danym rynku. Ma relacje, ma znajomości, ma kontakty, wie jak rynek lokalnie działa i to jest przepotężna siła do tego, żeby móc realizować skutecznie sprzedaż i reprezentować naszą markę na danym rynku. I zawsze wybieramy jednego z najlepszych na danym rynku.
i z takim staramy się współpracować. No i wydaje mi się, że takiego dystrybutora mamy również w Polsce. Myśmy się podzielili swoimi doświadczeniami z zakresu, jak się pracuje jako dystrybutor z firmą Portman, a oni z kolei bardzo nam zaufali i trzeba przyznać, że relacje pomiędzy nami jako dystrybutorem, a firmą Portman jako producentem są w moim przekonaniu wręcz wzorcowe. Chciałbym, żeby wszyscy producenci tak lojalnie i tak bardzo konkretnie współpracowali ze swoimi dystrybutorami, żeby takich słuchali, jak słucha dystrybutorów firma Portman i tak samo przekładali informacje, które docierają z rynku na swoje pomysły, które potem znajdują odzwierciedlenie w nowych produktach. Także tylko pogratulować bardzo wielkiej dojrzałości i naprawdę wyróżniającego się na tle innych producentów podejścia do dystrybutora. Najchętniej bym to podsumował takim stwierdzeniem, jak słynna dykteryjka o użytkowniku Rolls-Royce'a, który zapytał serwis: panowie, tak właściwie to co było popsute? A odpowiedź była: nic nie było popsute, Rollsy się nie psują. Kryzysowe momenty były, są i będą. Każdy, kto prowadzi działalność, musi być tego świadom i pewnie jest tego świadomy. No i jakby my jesteśmy tu po to, żeby te pożary jakoś gasić, wyciągać wnioski i budować dalej działalność taką, żeby one się nie powtarzały. Bo tak naprawdę każdy może popełniać błędy, ale 2 razy ten sam błąd to już nie jest coś, co powinno się zdarzać. Nauczyłem się tego, że nie ma takiej sytuacji, kiedy nie ma problemów. Kryzysy pojawiają się w każdym możliwym obszarze firmy, dosłownie w każdym. Zaczynając od wymyślania projektów, które finalnie okazują się kompletnie nierealne do zrealizowania, chociażby nie wiem, co się stało. Przez problemy z urządzeniami, które działają w jednym momencie, a w następnym momencie magicznie przestają działać, aż po kontakty z ludźmi, przez transport, przez płatności, przez urząd skarbowy, przez bardzo czasami prozaiczne rzeczy. Gdybym miał się cofnąć i od nowa stawiał spółkę Portman Lights, wiedząc o tej branży to, co wiem teraz, to z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, żebyśmy tego sukcesu nie osiągnęli. Tak naprawdę myśleliśmy o problemach dopiero wtedy, kiedy wystąpią i nie staraliśmy się ich wyprzedzić i zniwelować pewnego rodzaju ryzyka i nie zastanawialiśmy się nad potencjalnymi problemami, tylko rozwiązywaliśmy je wtedy, kiedy one wystąpiły. No i jadąc tak troszkę na oślep, z takiej partyzanckiej pozycji, no to spowodowało, że tak naprawdę nam się udało. No i jest gdzieś tam taki schemat o tym chrabąszczu bodajże, który według praw fizyki nigdy nie powinien latać, a lata, ale on o tym nie wie, bo nie zna fizyki. Czasami jest ta klątwa wiedzy, to znaczy, że im wiem więcej i jestem tego świadomy, to może nie podejmę pewnych działań, nie zaryzykuję, a jeżeli nie wiem, no to nie wiem, że to ryzyko jednak zadziałam. Kiedyś mój tata powiedział, że jeśli coś sprawia ci bardzo wielką przyjemność, z czasem zaczynasz kochać to robić i wiesz, że jesteś w tym dobry, to nie patrz na to, czy będziesz miał z tego zarobek, czy jest wielka konkurencja na rynku i są ludzie, którzy robią to na dzień dzisiejszy lepiej od ciebie. Nie patrz na to. Jeśli jesteś w tym dobry, to na pewno ludzie to zauważą i trafisz do tych ludzi, do których masz trafić. To, co ja mogę powiedzieć, nie słuchać ludzi, iść przed siebie swoją drogą, słuchać swojego serca, robić po swojemu, swoim rozumem, tak jak się czuje i chyba wierzyć w siebie. Na początku jest ciężko, ale ta wiara w siebie i taka ta pewność i wytrwałość w dążeniu do tych swoich celów, to jest najważniejsze. Wszyscy lubimy, żeby to, co robimy, przynosiło nagłe efekty. Każdy lubi zobaczyć efekt swojej pracy, ocenić go. To właśnie ktoś, kto zajmuje się światłem, jest odpowiedzialny za to, co zapamiętamy. W teatrze wychodzimy ze wspomnieniem tego, co zobaczyliśmy. Raczej nie cytujemy kwestii. W związku z czym ktoś, kto jest z drugiej strony i może w tym wszystkim uczestniczyć, ma niezwykłą satysfakcję, że to właśnie wytwór jego wyobraźni został zapamiętany przez kogoś. Ja tylko zacytuję jedną z takich brytyjskich gazet.
W Teatrze Muzycznym w Gdyni, tuż po remoncie, który miał miejsce parę lat temu, pierwszą inscenizacją był Shrek. Udało się, wykorzystując tę naturę LEDa, który pozwala czasami bardzo ostro i drapieżnie świecić, używać kolorów i te kolory są jeszcze bardziej wyraziste niż przy pomocy zwykłych przesłon żelowych. Takie też było zamierzenie pana Pawła Dobrzyckiego, który w ten czas był odpowiedzialny za światło w tym spektaklu. On stworzył na tej scenie takie odzwierciedlenie troszeczkę filmu animowanego, czyli takim, jakim Shrek był w oryginale. I bardzo fajnym podsumowaniem było podsumowanie jednej z brytyjskich gazet, że w tej inscenizacji Shrek był nawet bardziej zielony niż w oryginale. Zdarzało mi się w myślach sobie powiedzieć, że no, to było coś i no, czuć na pewno satysfakcję. Największą jednak satysfakcję czuć, co się bardzo rzadko zdarza, jak podchodzi do ciebie widz, bo takie sytuacje też mają miejsce i podchodzi do ciebie widz właśnie z publiki i mówi, że było naprawdę, robiło robotę, były emocje, że tam wszystko grało, że to światło po prostu zasuwało na tej scenie pod to wszystko i wtedy czuć taką, no myślę, że taką dumę troszeczkę z tej ciężkiej włożonej pracy. W moim głębokim przekonaniu to jest jedna z najbardziej wdzięcznych sztuk, której można się poświęcić. Czym się różni tworzenie obrazu pędzlem od tworzenia obrazu światłem? To jest bardzo wdzięczna praca. Założyłem sobie, że albo będę robił to po swojemu, oczywiście mając nadrzędnym to dobro tej pary młodej, tą wizję oczywiście wesela pary młodej, ale albo będę robił to po swojemu, tak jak czuję, albo w ogóle za to się nie będę brał. To jest wielka odpowiedzialność poprowadzić czyjś jedyny dzień, nie mając możliwości nawet, wiesz, jakby zagrania tego jeszcze raz, to wszystko leci live. Dlatego, kiedy trafiam na pary młode, które bardzo czują to, co ja robię i czują mój klimat i później to wszystko uiszcza się na weselu, gdzie widzę ich wzruszenia, widzę ich szczęście, ich radość, to dlatego to robię, nie? Dla tych chwil. Wracam do domu, często jest to 6 albo do hotelu, dostaję SMS-a czy wiadomość: hej Piotrek, mamy nadzieję, że dojechałeś. To było najlepsze wesele, na którym byliśmy i to jeszcze było nasze wesele. Dziękujemy Ci bardzo. To nie ma nic piękniejszego niż taka satysfakcja z tego, że zrobiłeś to dla nich, zrobiłeś to tak, jak oni chcą, ale też w zgodzie ze sobą i dlatego to zagrało, dlatego to było, wiesz, rozumiesz, no aż mam dreszcze, jak to mówię. Ludzie widzą efekt, a my wiemy doskonale, że za tym stoi sztab techników, realizatorów, scenografów tak naprawdę, ludzi od multimediów. To są naprawdę bardzo duże ilości ludzi, którzy pracują, żeby ten efekt był jak najlepszy, tak? Marzę o tym, żeby zwiększała się świadomość ludzi na temat tego, jak dużo pracy, jak dużo serca i jak dużo życia trzeba włożyć w to, żeby ktoś mógł pójść na koncert i obejrzeć fenomenalny show, które naprawdę sprawia, że dostaje się gęsiej skórki. Marzę o tym, żeby świadomość społeczeństwa była trochę większa na temat tego, kim są ludzie sceny, co robią, czym się zajmują, żeby może trochę bardziej doceniali tych, którzy nie śpią po kilka nocy czasami, bo jest festiwal, a w trakcie festiwalu trzeba cały czas pracować, a koncerty są nocą, a w ciągu dnia są próby. Codziennie trzeba zmienić rig, codziennie trzeba powiesić nowe urządzenia, codziennie są nowe wyzwania. To jest chyba takie moje marzenie, jeżeli można to nazwać marzenie, związane ze sceną. Dlatego, że jeśli chodzi o jakikolwiek rozwój, czy to artystyczny, czy technologiczny, czy w jakiejkolwiek innej formie, on się stanie. On się stanie dlatego, że scena jest bardzo inteligentną branżą. Scena zawsze sięga po najnowsze technologie i najnowsze rozwiązania. I nie martwię się na scenie o zupełnie nic, właśnie poza tym docenieniem samych ludzi, którzy na niej pracują. Budując Portmana nauczyliśmy się wielu rzeczy. Przede wszystkim skupiliśmy się na budowaniu wartości spółki. To jest taki cel, który gdzieś tam w podręcznikach od ekonomii zawsze jest opisywany. Kolejna rzecz jest taka, że bardzo dużo nauczyliśmy się na temat prawa autorskiego, na temat wzorów przemysłowych, na temat zabezpieczania i walczenia o swoje tak naprawdę, o to, co żeśmy stworzyli. To przede wszystkim główne są takie lekcje, których się będziemy trzymać też w przyszłości.
To nie jest tak, że jedziemy od pierwszego do pierwszego. Pierwsze zarobione pieniądze wydaliśmy na Mercedesy. No nie, takich rzeczy nie zrobiliśmy. I zawsze na pierwszym miejscu jest spółka, zespół i to, żeby ona w długiej perspektywie wyglądała dobrze. Widząc nasze urządzenia na scenie, czuję radość. Czuję, że jakiś zamysł, który powstał w naszych głowach, jakiś pomysł, który na początku był tylko mrzonką i nie miał nic wspólnego z namacalnością, żyje, istnieje i mało tego, jeszcze podoba się ludziom i jest potrzebny, jest wykorzystywany i on jeszcze napędza ludzi. Więc to jest zawsze dla mnie dawka energii, kiedy widzę nasze urządzenia na scenie, a kiedy są wykorzystane w jakimś unikatowym designie, no to jest po prostu potężna radość. Potężna radość taka, która energetyzuje i dodaje jeszcze powera i daje motyw do działania dalszego. Ostatni rok dla nas to była absolutna rewolucja. To, co postanowiliśmy zrobić w Portmanie, to wykorzystać maksymalnie ten czas, który mamy. Więcej czasu poświęciliśmy na budowanie marketingu, poświęciliśmy również czas na zbudowanie solidnego zespołu R&D oraz, co chyba najważniejsze, uruchomiliśmy własną montownię. I skutkiem tych wszystkich naszych działań w ostatnim roku jest nasz najnowszy produkt Mantis. To jest inny produkt, innej jakości, z innej półki niż wszystkie te, które mieliśmy dotychczas. I od teraz technologicznie, procesowo i w takim kontekście dobrej obsługi klientów jesteśmy już na innym poziomie niż byliśmy rok temu. Portman Lights jest dla mnie następnym etapem życia scenicznego i wciąż jestem połączony z tą sceną, już może nie tak bezpośrednio jak kiedy zasiadałem za deskami do realizowania, ale wciąż jestem połączony bardzo mocno ze sceną. I przez to, że Portman tak naprawdę zastąpił mi w pewnym sensie scenę, albo raczej jest ewolucją funkcjonowania na scenie, Portman stał się trochę moim życiem. Nie myślę w sposób taki, że wychodzę z pracy. Po prostu wychodzę z biura, ale z pracy nie wychodzę, dlatego że sprawia mi to przyjemność. To, co robimy tutaj, sprawia mi to przyjemność, napędza mnie to, daje mi dodatkową energię. I z tego też jestem dumny, że udało nam się rozkręcić taki biznes, który nam sprawia przyjemność. Za każdym razem chcemy wsadzać więcej energii, więcej siebie w to, żeby firma działała dobrze i w to, żeby ta przygoda po prostu dalej trwała, bo jest niesamowita i niepowtarzalna.